Siemano, Bartek z tej strony. Kanał Coffee Doctor. Mam koszulkę od Elektronika, no bo to fajne koszulki są, ale do rzeczy. Jura E80, witam na sobotnim filmie. Ekspres już był kiedyś u mnie, jeszcze całych folijek widzę, nie podklejałem. Poklejony strasznie taśmą przez klienta, nie klejcie tak tą taśmą, bo to potem zostawia takie ślady kleju. Ale o tym już nieraz mówiłem. Słuchajcie, usterka, bardzo ciężko chodzi zaparzacz, zaraz to sprawdzimy. I druga usterka zgłaszana przez klienta to komunikat w usztackę. Ale to prawdopodobnie wiązało się z wilgocią, bo tego komunikatu już nie ma. Wody co prawda nie mam, ale chyba do pracy zaparzacza, żebyście ją usłyszeli. Wystarczy nam go włączyć do prądu, także miło mi przy sobocie, zapraszam na kolejną naprawę. Wbinamy go do prądu. Chcę, żebyście usłyszeli na razie na tym widoku, bo tu chodzi o dźwięki, jak ten ekspres chodzi. Jura E80. Odpalamy. Zawór ceramiczny i słuchajcie. Ruszysz, czy zawołasz o wodę? Pa. Sakra. Słychać, prawda? Ważna informacja, jak słyszycie, że ten zaparzacz tak ciężko chodzi, słychać, że on tak bardzo powoli męczy się, nie męczcie tego ekspresu, pojedźcie do serwisu, czy do mnie, czy do kogoś, kogo macie w pobliżu, bo on tak ciężko chodzi, coś się może wydarzyć, tam bardzo duże siły pracują. Napełnij zbiornik wody. No, lepiej zawieść, niech ktoś na to spojrzy, niż miałoby się coś połamać na przykład, a widzieliście na moich filmach, że to się zdarza. Rozbieramy go, bo no, sami słyszycie, jak to chodzi, trzeba się tym zająć, trzeba się nim zaopiekować. Przejdźmy tutaj już, żebyście widzieli ekspres. Pozbywamy się oczywiście wszystkich elementów niepotrzebnych nam do demontażu. Mogę trochę, słuchajcie, pociągać nosem, ale coś mnie rypie. Weekend poprzedni przechorowałem. Niby tam się zaleczyłem. Poniedziałek, wtorek było ok. Dzisiaj jest, nagrywam to dla was w czwartek. Nie jest ok. Jest daleko od ok. Także coś tu fruwa. Rozmawiałem z moją panią Anią. Pozdrawiam, jeśli ogląda, fryzjerką. Jakiś czas temu. Mówi, że masa ludzi odwołuje wizyty z powodu, wiecie czego? Z powodu pewnego przeziębienia. Tego nazwy nie będę wymieniał, żeby mnie to YouTube nie segregowało. No jest jak jest, słuchajcie. Dobra, trzeba wichurą. Chociaż to jest kawa klienta, może byśmy sobie tą kawę zostawili, żeby potem wyregulować klientowi młynek, słuchajcie, do jego kawy. Chociaż trochę, tak żeby ze 3 kawki z tego zrobić, żeby mieć tutaj pole do popisu. Małe ziarenka. Tak. Ciekawe co to za kawa, nie wiem, ale moim zdaniem nie jest to jakaś super kawa. Okej. No i co? Trzeba go rozebrać. Dawno E80 nie robiłem, więc muszę sobie przypomnieć, słuchajcie, jak to było. Tu jest wkręt, tu jest zaślepka, tu na pewno trzeba wyciągnąć ten element, czyli no, kanał zrzutowy do tabletki. Tu mamy 2 wkręty. Coś tu płynęło, słuchajcie, zobaczcie. Czy to zalane od zbiornika, ciężko powiedzieć, no ale widać, że tutaj są zacieki. Kluczyk Jura gdzieś był. Ale mamy to. Te 2 wkręty odkręcone. Słuchajcie, teraz pokazuję jeszcze raz. Tu i tu jajeczko jurowskie. Teraz.
płotek jest w domu, widzę jakieś kłaczki. Jakiś śrubokręt by się przydał, słuchajcie, i lecimy. No zaraz może nabiorę tej energii. Chłodno tu u mnie. Dobra. Tu trochę już kwitnie, ale to jest wszystko szczegół. To jest szczególik, mało ważny. No i co? I widzimy zaparzacz, który słyszymy, że ciężko chodzi, więc trzeba go co? Trzeba go wyjąć, no jak to wiąże. Wykręcamy najpierw tą osłonkę. Ktoś mnie ostatnio pytał, skąd taki element? No właśnie stąd, drogi widzu. Właśnie stąd. Tu tak naprawdę usterka zgłoszona przez klienta czujnik położenia tacki. Ja mam nadzieję, wam go pokażę, gdzie on jest, bo on działa. Więc musiał być czymś przylany właśnie. Czy mamy tu jakieś ślady wycieków? Tu jest osłona elektroniki, na razie nie ściągam. To sobie połóżmy może tu, żeby nie wisiało. Tu generalnie, no tutaj to jest przylane od tacki. Śladów zalania żadnych. Słuchajcie, no widzicie. Nic się tu nie dzieje, nie ma tu nawet kropli. O! Tu coś się dzieje, zobaczcie. Nie wiem na ile to widzicie, czekajcie, przybliżę wam trochę, bo to będzie widoczne przy zaworze ceramicznym. Uszczeleczka jest na pewno do wymiany. Tu, widzicie? Kwitnie. Musimy się tam dostać. Ale to za chwilę, pamiętajcie o tym. Bo tu prawdopodobnie jest uszczelka do wymiany. No ale to zaraz na tę stronę wrócimy, bo weźmiemy sobie zaparzacz. Niech on się już moczy. Ten zaparzacz był regenerowany, były wymieniane uszczelniacze, więc nie ma prawdopodobnie sensu robić tego drugi raz. Ale tu wyciągamy tą osłonę. To jest normalne tutaj. Tutaj się łączy. Uszczelka się przyda, wymiana jak najbardziej. No widać, że był u mnie, prawda? Nie wiem kiedy. Z 1,5 roku temu, 2 lata temu. No, klient tutaj przyprowadził na usterkę, ale mówił, że i tak był plan go przywieźć. No jest czysto. Było to czyszczone. Jest czysto. Wiadomo, trochę tu trzeba już wyczyścić, ale to spójrzmy sobie na zaparzacz. Tam jest uszczelka nowa chyba. Dobra, śrubki się sypią. Trzeba go umyć. Czy on chodzi ciężko? Wiem wam, że tak jak na razie. Zobaczmy, czy nie łapie jakiejś czkawki tutaj podczas kręcenia. No, chodzi bardzo luźno, to dziwna sprawa. No dobra, tak czy siak, słuchajcie, idę go wrzucić do kąpieli błotnej, tak to nazwijmy. Idę go umyć po prostu. Niech on się moczy w chemii. A ja do was wrócę i będziemy ten wyciek likwidować. Moczy się w płynie, w odtłuszczaczu, w proszku do kawy, tam go wyczyścimy, bo i tak warto to zrobić. Dobra, gdzie ty masz, moja droga Juro, czujnik położenia tacki? To jest tacka z tymi blaszkami. Już wam pokazuję, o co chodzi. Działa to w ten sposób. Może nie wszyscy wiedzą, może dzisiaj spokojniejszy film. Może nie wszyscy wiedzą. Tu jest taki system wiąże, w niwonach niektórych taki był, że te blaszki powodują, no jak się zbierze odpowiednia ilość wody, to zamyka się obwód pomiędzy tymi blaszkami i ekspres z tego jakby w ten sposób kuma, że jest za dużo wody w tapce. Je trzeba zawsze osuszać przed włożeniem, żeby tutaj nie moczyć tych styków i jednocześnie ten sam system sprawdza, czy włożona jest tacka, bo tutaj mikroswitchy nie ma, nie pamiętam, to dlatego sprawdzam, badamy temat. Tu jest mikroswitch, słuchajcie, tu jest jakiś mikroswitch i tak będziemy tam zaglądać, bo może warto go wymienić. Tu jest mikroswitch czy nie ma? Nie, to nie jest, to jest mikroswitch? No dobra, zaraz zobaczymy. Niech ja spojrzę na tą tackę, jak ona tu wjeżdża.
Tu jest taki ząbek, słuchajcie. Nie, nigdy tego nie powiem szczerze, że nie pamiętam, żebym wymieniał tego mikroswitcha. No musi być. Musi tu coś być. Bo tu jest taki ząbek. Widać go. Ale ten ząbek to jest prowadnica z kolei. Dobra. Nie ma tego problemu, ale chcę się dokopać do czujników. Wyczyścić je, sprawdzić. Ale zacznijmy od najważniejszego, słuchajcie. Czyli tutaj tego wycieku. No bo to nie może tak zostać, słuchajcie. Czy ja muszę zdjąć górę? Zdejmijmy, czyli jeszcze tu mamy jeden wkręt po zdjęciu klapki z obudową. Zdejmijmy tą górę, żeby widzieć więcej. Czy ja to muszę odkręcić? Naprawdę? To jest całość, tu coś jest odpinane. Dobra, dobra, nie, no raczej nie powinienem, to powinno mi całe zejść. Czy wszystkie śrubki są odkręcone? No to by wyglądało. Ale może nie, no jeszcze nie wszystkie są odkręcone. Bo tu mamy jedną, więc no, odkręćmy przed wyjęciem. Wiecie tu. Ja się bardzo dobrze czuję, słuchajcie, to tak parę przemyśleń dzisiaj bardzo dobrze czuję w ekspresach DeLonghi, w ekspresach Saeco, w ekspresach Nivona. W Nivona to doskonale się czuję, Melita, bo robię je na co dzień. Jury są u mnie gościem egzotycznym. Nie to, żebym się tam jakoś ich obawiał, ale są gościem egzotycznym. Może ja sobie jeszcze wykręcę, słuchajcie, tą kratkę, o niej mówię. Żeby tą kawę odkurzyć, żeby nie narozrabiać. A z racji tego, że są gościem egzotycznym, no to nie mam w głowie, bo wiecie, tak jak DeLonghi robię praktycznie jakieś codziennie. Nivonę też co najmniej 2-3 w tygodniu, nawet czeka kolejna, nawet może nagram wam film z niej, bo ciekawy model. Jeszcze miałem odkurzyć kawę, no dobra, odkurzę teraz. Mamy to zdjęte. Natomiast Jury, z racji tego, że robię rzadko, no to nie pamiętam, wiecie, tych ekspresów jest masa. No i dobra, odkurzone. Słuchajcie, kopiemy dalej. Kopiemy dalej. Czy ten panel, ja bym chciał sobie poluzować ten panel, bo wtedy będę miał jeszcze lepszy dostęp, czyli wylewka do góry. Tu mamy wkręt. Zbadajmy tę dziewczynę, co ona tam kryje w środku. Tu mamy śrubkę pewnie trzymającą panel. Też odkręćmy. Pamiętajcie, ja mówię, śrubkę to są wszystko wkręty. No tak się potocznie na to mówi. Śrubka wkręt, śrubka wkręt. Chyba wszystko. Ten panel nam już... O, pięknie, o to nam chodziło. Tu on oczywiście się trzyma. Ale chodziło mi o to, żeby trochę sobie tylko poluzować. Nie muszę go ściągać. Tu mamy pompę. A może bym go ściągnął? Tylko na czym on tu siedzi? To tak jakby się drzwiczki otwierały. No tak, tak. To jest zawiasik. To żeby otworzyć te drzwiczki, czy ty przewodzie musisz mi to robić, to trzeba by było tutaj parę rzeczy poodpinać. To naprawdę jest takie ściśnięte tu. To może wiecie co? Wyjmiemy sobie pompę. Poluzujemy sobie pompę, bo może tędy się dostaniemy. Wiecie, jak najmniej rozbierania, tak? Potem będzie więcej składania. No proste. Tutaj można poluzować przewody. Fajnie to jest zorganizowane. No pod tym kątem Jura, powiem wam, to jest mistrz. Patrzcie, tu wszystko ma swoje miejsce. Wszystko, każdy przewód. Wszystko tutaj jest w porządeczku. Co mi to dało? Że odkręciłem tą śrubkę. Niewiele. Niewiele mi to dało, słuchajcie. Dobra, zaraz tutaj badam temat. No tak, tu pompa siedzi na. Pozdrawiam zainteresowanych. Ona tu już by powinna nam teoretycznie wyjść. Jeszcze gdzieś musi... tu siedzi, widzicie? Już też nawet to wyciąganie jest przemyślane, bo tu całą prowadnicę pompy wyciągniemy, żeby dostać się za pompę. No i to jest fajne. Fajnie się przy tym pracuje. Przyjemnie. No tutaj brawa dla projektantów, bo... O, widzicie? O to chodzi, modułowość. To sobie wyciągamy, to sobie może tak wisieć. Mamy switch. I mamy odpowiedź, słuchajcie. Wszystko tutaj miało swoją kolejność. Przytrzymam ręką, przybliżę wam, żeby wam pokazać. Patrzcie. Lało się z tej złączki. Prawdopodobnie z uszczelki. To będziemy sprawdzać. No i gdzie się lało? Na mikroswitch tacki. No i jak on dostał zwarcia? To nie sygnalizował wyjęcia.
Całe dochodzenie, detektyw Kofik przeprowadzone. Mamy odpowiedź. No to co, słuchajcie. Na pewno musimy odpiąć tą złączkę, wyczyścić ją. Zaraz zobaczę, czy mam nową. Przy okazji poszukam mikroswitcha. Więc na pewno wyciągamy. Może wezmę sobie narzędzie do tego przeznaczone. Wyciągamy zawleczkę. Byłaś. Co to za dźwięki? No byłaś. No nie rób scen, byłaś. Dziękuję. Do koszyczka. Gdzie nawet tutaj te przewody. Wszystko tu jest ładnie. Miejmy nadzieję, że to nie jest głowica elektrozaworu, tylko uszczelki wina. No i tutaj jest też odpowiedź na pytanie. Słuchajcie, dostałem kiedyś taki komentarz. Po co pan wymieniasz te o-ringi? Przecież to są uszczelki rozporowe, one nie przepuszczają. Otóż przepuszczają czasami. Jak widać na załączonym obrazku. Dobra. To mamy odpięte. No tego nie odepnę, więc będę to zaraz czyścił. Zaraz sobie tutaj namoczę. Właściwie może, wiecie co, oddalmy. Przygotuję sobie części, przyniosę sobie odkamieniacz. Nie chcę odkręcać głowicy zaworu ceramicznego. Jeśli więcej wycieków nie widać, po co to ruszać zawory? Dokręćmy. Pamiętajcie, wygniatają się uszczelki. Warto, jak już macie dostęp. Widzicie, pół obrotu poszło. Nie na pałę, nie na siłę, no bo to nie o to chodzi. I sobie tu leż, no będzie mi tak sprężynować, chociaż warto by było ją też wypiąć. Dobra, umyję ten wężyk. Znajdę części. No i do was wrócę oczywiście. Jestem, słuchajcie. Trochę to trwało. Decyzja. Tego wężyka nie mogę doczyścić. Zobaczcie, on jest taki zostały tutaj. On się musi porządnie wymoczyć, ale ja mam czyszczony wcześniej. Wygląda zdecydowanie lepiej. To wymienimy. Nie będziemy, bo jeszcze coś tam wpadnie, wkładać starego. Tu od razu porządki, póki mamy dostęp. No i co? Ten switch, on już działa. Wysek działa, ale ja jestem przygotowany. Słuchajcie, mam kopułę zaworu ceramicznego, ale do czego zmierzam? Tego switcha wywalamy. Wywalamy, bo on już jest podlany. Jest zaśniedziały w środku. Switchy się nie naprawia, tym bardziej, że nie są to, wiecie, jakieś chore pieniądze, taki mikroswitch. Tutaj teraz czyścimy w środku. Zaraz tam dmuchnę, żeby ewentualne paprochy, które tam wprowadziłem szczoteczką. Nawet jeszcze dałbym tutaj trochę miodu. Wyczyścić wszystko. Końcówkę zaraz wymienimy. Wszystko tu wymienimy. Ale posprzątajmy. Najpierw posprzątajmy tutaj wszystko. Tu się nigdzie więcej nie lało.
Nawet mi, słuchajcie, koszulka od kieleckiego rzeźnika Szymona, pozdrawiam, nie pomaga. Ale fajnie, tak powiem wam, że w drugiej bluzie to mi gorąco, ale jak tą koszulkę założę, tak nawet ciepło jest, bo u mnie jest 11 stopni w filmie, słuchajcie. Dobra, wracamy na widok ekspresu, bo to jest tutaj bohater. Trzeba wkręcić tą górną śrubkę, zwaną też wkrętem, oczywiście, powtarzam. No i mamy to złożone, słuchajcie, będziemy go odpalać. Ja muszę jeszcze iść teraz. Połóżmy przewody tak, jak to było. No, jeszcze by się wężyk przydało podłączyć, bo może być śmiesznie. Tu, tak jak mówiłem, tu wszystko ma swoje miejsce. No i ten wężyk. Ten wężyk tutaj. Kurczę, czy ja... Tak, to teraz odkręcimy pompę, a może włożę. Jest nadzieja. Jest nadzieja, że włożę ten wężyk bez wyciągania pompy. Nadzieja jest marna, ale jest. Dobrze mówię? Spróbujemy, nie? Bym sobie go przechylił, o. Nie, no damy radę, słuchajcie. Damy radę, tylko żeby to było w dobrą stronę. Czyli tak. O, teraz trochę przekręcić. Dobrze docisnąć, co prawda tutaj i tak jest podciśnienie, ale włóżmy to dobrze. Dobra. Można sobie pomóc, tylko nie przetnijcie tego wężyka, bo ja widzę, że on tu jeszcze dobrze nie wszedł. Można sobie pomóc pensetą. Powinno się to zrobić, słuchajcie, przy wyjętej pompie, no ale poradzimy sobie. O. Dobra, doszło. To ma tu leżeć, nie zrzucamy, tu jest taka prowadniczka. Dobra, tu siedzi, jeszcze trochę palcem dopchnę, dobra. Tutaj mamy specjalnie to zgrubienie, żeby ten przewód się trzymał tu. No i przepływamy już do oporu. Dobra, siedzi. To co? Idę, słuchajcie, opukać zaparzacz. Wypadałoby tutaj też trochę przetrzeć, trochę zrobić porządku. I zaraz do was wracam z zaparzaczem, wkręcamy go, palimy, sprawdzamy. Mamy go, słuchajcie. Wyczyszczony, uszczelka do wymiany, ale na razie nie mam, słuchajcie, muszę zamówić, akurat jutro części przychodzą, to jest szczegół i tak tego ekspresu nie będę składał, więc wymiana tej uszczelki można ją wymienić od zewnątrz. Wewnątrz jest świeżutka, moim zdaniem. Teraz temat tabu. Czy smarujemy zaparzacz? Ja w starszych jurach. Ile lat ma ten ekspres, słuchajcie? 2017. Widać.
6 lat. Dobry smar, tylko oczywiście ja zawsze wam powtarzam, nie paćkajcie tego smaru dużo. Uszczeleczka posmarowana. Ja zawsze trochę daję. To jest bardzo dobry smar do plastiku i gumy. Tak wiecie. Staram się jak najmniej. O, żeby on nie spływał, żeby on tylko pokrył. Trochę na górę. Trochę za dużo nawet. Nasmarowałem też monitor. Moim zdaniem warto, bo ten zaparzacz potrafi ciężko chodzić. Dobra, słuchajcie, z tej strony wygląda na to, że mamy wszystko. No to co, wkładamy zaparzacz. Wkładamy zaparzacz. Na razie go nie skręcam, tak jak mówiłem. Tutaj muszę jeszcze wymienić uszczelkę w zaparzaczu. Przede wszystkim musimy sprawdzić jeszcze ten wężyk do czyszczenia, ale mamy już masę nagrania, więc skupmy się na złożeniu i sprawdzeniu, czy nie ma tego wycieku przede wszystkim, bo to on był tutaj, słuchajcie, winowajcą, tak? Złóżmy to. O, już widzę nagrania, prawie godzina. O, źle składasz. Co tam wpadło? Przycisk spadł. Nic się nie dzieje. Źle składasz. O. I teraz ważne, to podłączcie, bo to jest spust. Tędy się będzie lała woda, mili moi. Mili moi. Teraz weź to wyciągnij, trzeba sobie go złapać. Ty. Trochę wyciągnąć. Teraz złapać od dołu, oczywiście tutaj z wyczuciem, no żebyście nie pourywali tych wężyków. Nie będę tego teraz przykręcał jeszcze. No bo i tak tu wracamy po nagraniu. Trochę słabo to włożyłeś, panie Bartku. No. Wszystko spasowane, słuchajcie, dobra, niech to sobie tak leży. I co? Idę po wodę i sprawdzamy. Słuchajcie, jesteśmy na finiszu, tylko ważna rzecz. Jak włożycie tak zbiornik bez obudowy, to potem, zaraz wam zresztą to pokażę, może się uda na żywym organizmie. Przede wszystkim jak już tu wcelujecie, trzeba to trzymać. Widzicie? Różny zbiornik na fusy, proszę. Nie mógł tego wcześniej zrobić, więc może taki komunikat być. No i teraz kurczę najważniejsze. Podamy i patrzymy. Wszędzie jest pusto. Woda się wyjął. Widzicie, to taka zabawa, no ale uda się. Ja w to wierzę, że się uda. I teraz ja spojrzę, co on robi. Spójrzmy. Pukanie urządzenia. System jest napełniany. Dobra, czyli jesteśmy już na etapie napełniania. To teraz możemy sobie przygotować stanowisko testowe. Wszystko jest ok. No męczarnia, taka ekwilibrystyka, ale dobra. I on teraz musi dostać informację. Mokro tu jest, bo trochę wylałem wody. Napełnij system. Ok. I jestem gotowy do ucieczki z prądu. Chyba się będzie płukał, słuchajcie. Patrzycie tam, ja patrzę tu. Nie ma wody na pustyni. Czy polała się? Polała się. Super. Tu jest sucho. Czyli jesteśmy gotowi na testy. Jesteśmy gotowi na testy, bo trzeba to przy pełnym obciążeniu, czyli przy kawie jeszcze sprawdzić, słuchajcie. No to robimy kawę, nie? Co my tu mamy? Czekajcie, muszę spojrzeć. Cappuccino latte. Ja nie chcę, ja chcę kawę. Obserwujemy ten element, bo on jest tu najważniejszy. Nawet mogę wam trochę zbliżyć. Czy nic tu nie wybuchnie? Raczej nie powinno. To jest suchutko, czyli to była... A, coś kapnęło. Kurczę, tu kapie. Widzicie? Do poprawki. To zapięcie. Dziwna sprawa. No dobra. To robimy poprawkę. Niech on się wycofa. Dziwne, że tu kapie na tej zapince. Dlatego wolę cybanty, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, to ja to poprawiam. No i widzimy się na kolejnym teście. Słuchajcie, odpiąłem jeszcze raz tą zapinkę, zapiąłem jeszcze raz, jest ok. Film strasznie długi, wymęczę was. Robimy test kawy, nic się już nie leje. No i kończymy, słuchajcie, bo to już za długo. Ja też już mam dość, muszę ten ekspres teraz jeszcze poskładać.
Więc ja tu jeszcze zerknę, czy tu nie cieknie. Wszystko trzeba potestować, ja na nim porobię jeszcze kaw. Chciałbym, żebyście tej lampy nie widzieli, ale nie wiem jak ją schować. No dobra, teraz jest w miarę ok. Dobra, woła o kawę. Zróbmy kawę testową. Widzicie, bywają problemy w jurach też, z uszczelkami też. Praca jest tutaj, no, taka jak przy każdym ekspresie, słuchajcie, no. Moc kawy. Czemu jest na białe ustawione? Ja bym chciał kawa moc na maksa. Ja patrzę jeszcze tu, chociaż zrobiłem parę kaw i nie było problemu. No ale patrzcie. Tak, jest ok. Wszystko tutaj się zgadza. Kawusia też się zgadza. Jak widzicie, jurowska kawusia to jest mistrz, to prawda. Dajmy mu skończyć, podsumujmy. Dzisiaj z przygodami. Miejsce na dysku mi się, słuchajcie, skończyło w trakcie nagrania. Dobra. Jura E80, wyłączam z prądu. Kawa jaka jest, każdy widzi. Nie? No Jura robi tą kawę esencjonalną. Słuchajcie, tu jeszcze wszelkie regulacje, sprawdzenie. On będzie już ze złożonym tym bokiem. Oczywiście wymiana uszczelki. No i tyle, moi mili. Przypominam o kawce. Tu wam się wyświetla mail, opis tej kawki. W drodze mamy to, co mówiłem w środę na bez dubli. Kawkę 10% arabiki, 90% robusty. Taka to będzie mieszanka. Wszystkie informacje pewnie w przyszłym tygodniu. Nazwę już też mam dzięki waszym sugestiom, za które bardzo dziękuję, ale nazwę poznacie, jak będzie kawa w ręku. Napiszcie mi maila. Czerwona 85% arabika, 15%. Zielona 85% arabika, 15% robusta. Czerwona wersja 60 do 40 arabika robusta. Czarna, ona nie będzie się nazywać czarna, ale tak ją roboczo nazywam. 90% robusty. Mocna to będzie kawa. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu wszystkie informacje. Tyle z mojej strony, słuchajcie. Jak się podobało ta walka nierówna z problemami. Skończyło mi się miejsca na dysku w trakcie nagrania. Tu coś jeszcze przeciekało, teraz już nie przecieka. Ja i tak muszę to wszystko jeszcze sprawdzić. Mleczko pospieniać, ale ekspres naprawiony. Zaparzacz chodzi normalnie. Czujnik, wężyk, uszczelki, złączka, która obstawiam, że była wadliwa, bo ona za łatwo się złamała. Tyle. Smacznej kawki, miłej soboty Państwu życzę. Dajcie lajka, dajcie suba, napiszcie komentarz, zostawcie ślad po sobie. Miłej soboty, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.